Może ja zacznę od tego, bo nie zdążyłam na tej pierwszej części, a przyszła mi taka myśl, żeby wam powiedzieć to, o czym się dzieliłam też na pierwszej edycji tego Nitya Pro. Kiedy najbardziej do mnie dotarło, chyba w najbardziej wstrząsający sposób, w jaki sposób perspektywa osobowa jest w stanie wpłynąć na rzeczywistość, na mnie tak naprawdę. Był taki okres, że prowadziłam zajęcia w więzieniach dla kobiet, w więzieniu dla kobiet i pamiętam moje pierwsze zetknięcie się z więzieniem i w ogóle z grupą kobiet tam. To były kobiety, które miały same dożywocia, więc miały bardzo, bardzo trudną przeszłość. Jakoś tak się zdarzyło, że ja tam prowadziłam właśnie jogę z medytacją i takie zajęcia z relaksacji. I no pewnie jak wszyscy wiedzę czy wyobrażenie na ten temat, czym jest więzienie, czym mogą wyglądać, jak mogą wyglądać takie zajęcia, jaka tam atmosfera panuje i tak dalej. No miałam pewnie z filmów najczęściej, z różnych filmów sensacyjnych na pewno. Więc pamiętam ten pierwszy moment zetknięcia się i wejścia właśnie do więzienia i prowadzenia tych zajęć. Nawet nie wiedziałam, jak bardzo mocno wtedy to moje napięcie wpłynęło na całe zajęcia. Zajęcia wyglądały dokładnie, identycznie jak każde zajęcia z jogi, które prowadziłam kiedykolwiek w różnych miejscach. Dziewczyny nie różniły się w ogóle od nas, dokładnie były takie same. Natomiast ja w trakcie, jak prowadziłam te zajęcia, oczywiście byłam zestresowana, ale na poziomie świadomym nie dotarło do mnie jeszcze, co tak naprawdę się ze mną działo wtedy. No i wróciłam do domu. I po powrocie opanowało mnie takie zmęczenie, że dosłownie padłam i nie byłam w stanie podnieść się z łóżka przez kilkanaście godzin. I zastanawiałam się w trakcie, kiedy taka byłam zmęczona, to nawet o tym nie myślałam, ale później zaczęłam się zastanawiać, o co chodzi, skąd to zmęczenie. No wiecie, jakby pierwsze interpretacje, jakie umysł najczęściej przynosi, choć mój wtedy takiej interpretacji nie przyniósł, ale pewnie możecie sobie to wyobrazić, że myślimy sobie wtedy, ach, to ta energia więzienia, prawda? To na pewno ta energia więzienia, na pewno ta energia tych dziewczyn, tych ludzi, strażników, tego miejsca, na pewno to była ta energia. I ta energia przeszła na mnie i dlatego jestem taka zmęczona, biedna ja. No, a jeszcze jaka odważna. No nie? Chodziłam na zajęcia w więzieniach, dziewczyny, chłopaki. Więc nie miałam takich interpretacji, ale od razu zobaczyłam, że najprawdopodobniej musiałam mieć jakieś nastawienie psychiczne. Musiałam mieć jakiś rodzaj wyobrażenia, nawet związany z tym, że ja wiem, dokąd idę. Ja sobie wyobrażam, kto tam jest. I to moje wyobrażenie, to moje nastawienie automatycznie po prostu sprawiło, że byłam tak wykończona. I dlatego na przykład teraz się dzielę z wami na tej grupie, bo wiem, że właśnie taka kalka, którą możemy mieć, może tak mocno przenosić się na pracę, jaką będziemy wykonywać z kimkolwiek, czy w interakcję, którą będziemy schodzić z kimkolwiek. Więc to nie było energia dziewczyn. Owszem, w jakimś stopniu pewnie też, bo to jest wszystko razem, tak? Ale przede wszystkim zmęczyło mnie moje własne nastawienie, o którym nawet nie wiedziałam, że je mam, było tak daleko schowane. Więc za tydzień później pojechałam tam z powrotem. I owszem, też był jakiś rodzaj napięcia, ale nie miałam już takiego zmęczenia. I teraz o tym mówię właśnie dlatego, że to był dla mnie bardzo wstrząsający przykład na to, jak mogę być zmęczona albo nie. I wtedy dopiero zrozumiałam, że moje zmęczenie czy uciążliwość jakakolwiek najczęściej tak naprawdę pochodzi z naszego własnego nastawienia. Ona nie pochodzi od klientów, od ludzi, z którymi się będziemy stykać. No bo to są energie, to są ludzie tacy, jacy są, ale najwięcej tego zmęczenia idzie z nas samych.
To tak mi się teraz przypomniało. No ale to jest teraz czas dla was, więc dajcie znać, czego potrzebujecie albo co chcemy jeszcze razem wspólnie obejrzeć teraz. Mhm. Pytanie mam w ogóle już takie z takiego metapoziomu, jak byłam na spacerze. Czy niedualność wyjaśnia, kto to wszystko wymyślił? To znaczy ten cały koncept dynamiki między ego a świadomością. No bo to jest dla normalnego człowieka ciężki orzech do zgryzienia. My tu sobie siedzimy i rozkminiamy, a taka pani na kasie w Biedronce, czy ona ma szansę, żeby po prostu rozwikłać ten supełek, tak, żeby nie być w tym ego, kto wymyślił tą grę na samym końcu, że my ludzie musimy się z tym zmagać i jaki jest sens tego ostatecznie? Grubo. Ja nie widzę żadnego sensu. Nie widzę, żeby nam... Zostań jeszcze chwilkę. Nie widzę konieczności nadawania dodatkowego znaczenia niż to, co jest w tej chwili. Każde znaczenie jest związane z umysłem. Każde znaczenie, które zechcemy nadać, będzie związane z przyszłością albo będzie związane z ucieczką od tego, co mamy teraz. Dlatego ja często pytam, czy naprawdę jest tutaj za mało? Czy za mało jest tego? Czy ten moment, czy ta chwila, czy ta ekspresja potrzebuje jeszcze dodatkowej obrony w postaci Pana Boga, w postaci oświecenia, w postaci celu, w postaci znaczenia właśnie. Umysł to uwielbia. I umysł jest uzależniony od znaczeń i cały czas je tworzy. I cały czas będzie nadawał nowe znaczenia. Będzie wyobrażał sobie niebo, będzie wyobrażał sobie piekło, będzie cały czas czekał na coś jeszcze, będzie czekał na następne wcielenie. Będzie miał zawsze coś do roboty. Budzenie się to jest jakby wypadnięcie z tego mechanizmu, który każe nam uciekać od tej chwili. Mówicie, no owszem, ilu tutaj nas jest, to my możemy sobie powiedzieć, co byśmy jeszcze chcieli, prawda? Każdy z nas coś wymyśli, nie? Co byśmy chcieli jeszcze na przykład od tej chwili. Ja nie wiem, jak ta chwila będzie generalnie miała się z tym, co my o niej myślimy. Jak będzie ona się miała z tym, co my o niej myślimy? My jesteśmy uzależnieni od znaczeń. Te znaczenia dają nam być może na chwilę poczucie ulgi od niewygody, przed którą uciekamy. Natomiast zmierzenie się z tą niewygodą, że być może nie ma żadnego dodatkowego znaczenia poza tym, co jest teraz. Być może nie ma żadnej nagrody. Być może nie ma żadnej przyszłości. Być może nie ma nic więcej. Natomiast nie ma, ja powiem tak, nic nie ma więcej, ale czy nie ma nas w tej chwili do doświadczenia tego momentu takim ostatni raz? Ta chwila jest po raz ostatni. Nigdy nie będzie takiej identycznej chwili. Nigdy. A my cały czas tę chwilę, którą może nawet za 10 lat stwierdzimy, że była piękna, w jakim stopniu przegapiamy, dlatego że czekamy na ten cel w przyszłości. Czekamy na tego Boga, czekamy na to doświadczenie mistyczne, czekamy na to szczęście na przykład. Tylko dalej następne. Ja jakby nie znam odpowiedzi na te pytania, po co i dlaczego, dlatego że zdaję sobie sprawę z tego, że to po prostu będą jakieś prywatne dywagacje, o których mogę opowiedzieć ja czy ktokolwiek inny. Nie wiem, jak to się ma do rzeczywistości. Wiem, że bardzo często to zabiera nas z tego, co jest teraz i nas często unieszczęśliwia. Bardzo nas unieszczęśliwia. To jest jakby trudne do zaakceptowania w jakimś stopniu. Może być trudne do zaakceptowania, bo łatwiej jest wymyśleć następną religię.
ktoś nas wrzucił w taki rebusik, nie? Życiowy, że musimy się, mamy umysł, mamy ego, mamy świadomość. Czy nie byłoby łatwiej urodzić się i żeby te dwie dynamiki były po prostu prostsze, żeby się nie wikłać w te iluzje, tak? No Kto może by wymyślił? było, ale mamy to, co mamy, słuchajcie. To jest tak, że my mamy to, co mamy. A jakie ma doświadczenie, przyrównałaś panią w Biedronce, tak, czy na kasie, która nigdy nie słyszała o świadomości. A po co jej słyszeć o świadomości? Bardzo, no sorry, akurat wy usłyszeliście, to musicie tutaj ze mną siedzieć. Bardzo was przepraszam, no serio. Akurat wyście to usłyszeli i się kręcimy w tym sosie. Ale czy pani z jakiegokolwiek innego miejsca jest od nas gorsza, lepsza albo cokolwiek? No jakby to jest ten sam kawałek świadomości identyczny. My możliwe, że dostrzegamy w pewnym momencie, jaki rodzaj ulgi towarzyszy temu widzeniu, że nie jestem tylko ciałem. To możemy powiedzieć, jejku, dziękuję, jak dobrze mieć czasem ulgę. Natomiast ogromna część ludzi, ludzkości nie ma tej możliwości, w związku z czym możemy sobie tylko domniemywać, że prawdopodobnie doświadcza może nawet więcej cierpienia albo nie zna żadnej drogi wyjścia z cierpienia. Może my mamy tak, że od czasu do czasu nam puszcza. Więc to już jest fajnie, nie? Ale są ludzie, którzy bardzo rzadko doświadczają ulgi. Bardzo rzadko. Nie znają czegoś takiego. I też znowu przypomina mi się sytuacja też z więzienia, jak prowadziłam zajęcia. No i były tam dziewczyny, które były bardzo nadpobudliwe, tak? Czyli poprowadzenie w ogóle zajęć z nimi było bardzo, bardzo trudne. I na koniec, jak prowadziłam relaks, to często wypowiadam takie zdanie: no a teraz odpocznijcie w przerwie pomiędzy jedną myślą a drugą. I taka jedna dziewczyna miała ADHD, tak wnioskuje i mówi: u mnie nie ma żadnych przerw. U mnie nie ma żadnych przerw. Tydzień później następne zajęcia. Ja mówię: odpocznijcie w przerwie pomiędzy jednym wdechem i jednym wydechem. Odpocznijcie w przerwie pomiędzy myślami. U mnie nie ma żadnych przerw. To tylko mogłam sobie wyobrazić, jakie to musi być mocne, trudne doświadczenie, jeśli masz takie wewnętrzne poczucie, że naprawdę nie ma żadnych przerw. Więc od razu odczuwałam współczucie, a jednocześnie poczucie takiej łaski. Jejku, ja nie muszę się mierzyć aż z tak ogromnym cierpieniem, że bywa jeszcze gorzej. Natomiast po kilku jeszcze tygodniach znowu prowadzę te same zajęcia i mówię: odpocznij teraz w przerwie pomiędzy jedną myślą a drugą. Cisza. Ona nic nie mówi. I w pewnym momencie wstaje taka. Są przerwy. Są przerwy. I myślę, że to doświadczenie musiało ją dotknąć. Zresztą to było widać, że ją dotknęło. Ją zszokowało to, że są przerwy. Tak. Więc my też możemy na to popatrzeć w taki sposób, że jakby cieszmy się i doceniajmy te momenty ulgi. Doceniajmy te momenty przerw. To jest możliwe. A gdzie w ogóle, a propos tych wszystkich znaczeń, które chcemy sobie nadawać, jak one się, wszystkie te znaczenia mają wobec śmierci ciała i uwarunkowania, całkowitej śmierci, tak, fizycznej? Jak to się ma? Że my sobie dzisiaj wymyślimy, jaki jest sens życia. Jak nie będzie czego wspominać na przykład. Nie będzie komu. Więc to jest taka nasza ucieczka najczęściej. Natomiast my możemy zmierzyć się z tym, że nie ma przed czym. Nie ma przed czym. Świadomości nie może nie być. Obecności dla tej chwili nie może nie być. A w jakim stopniu to jesteśmy my? W jakim stopniu to jesteś ty? I ja nie wiem, czy to jest dobra wiadomość akurat. Akurat tutaj nie wiem. Ale nie mam złudzeń. Nas jako ciał, jako psychicznych bytów nie będzie. Świadomość będzie, prawda? Powiedz mi, jak czujesz? Wiesz,
Świadomość tak, jako coś, co nie jest czymś, co my możemy w specjalny sposób w tej chwili złapać, uchwycić. Nie? To jest dziwne, bo my cały czas rozmawiamy o czymś, czego nie można uchwycić. I mamy położyć zaufanie, zaufać czemuś, czego nie widać. Co nie jest niczym specyficznym, nie jest niczym konkretnym i my w tym kładziemy w jakimś stopniu zaufanie. Ale zaufanie nie tylko oparte na wierze, mam nadzieję, ale również na bezpośrednim doświadczeniu, wglądzie, w to, że nie może być po prostu inaczej. Bo nawet 5 minut naszego życia wystarczy, by sprawdzić, że musi tak być. Więc mówi się, że to takie obudzenie się jest naprawdę ostatecznym rozczarowaniem. Ostatecznym rozczarowaniem, że już nie ma co dawać więcej znaczeń dodatkowych. Ale nie dlatego, że to jest smutna wiadomość, tylko że nie trzeba. Każdy następny moment zatroszczy się o siebie, tak jak życie będzie wiedziało, kiedy wziąć następny wdech i następny wydech. Nasze organizmy będą wiedziały, kiedy mają zasnąć i zasną dzisiaj wieczorem. Wszystkie prawdopodobnie. I się zregenerują, a później obudzą i będą przeżywały kolejny dzień. I czy my to umiemy? To się dzieje samo po prostu.